Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie. Dzisiaj jest 20 maja, piękna pogoda, na razie jest poranek, więc jeszcze nie ma takiego palącego słońca i po nocy ogród wygląda tak w miarę rzeźko. No niestety susza jest dosyć dotkliwa, trawnik zaczyna przysychać, zwykle w drugiej połowie lata trawnik mi przysychał. No a w tym roku ledwo się zazielenił po zimie, już zaczyna lekko podsychać. Ale rabaty są kolorowe i bardzo ładne. W tym roku pięknie kwitną mi te żółte irysy. No i goździki brodate, które tutaj są w różnych kolorach. Różowe, amarantowe, ciemnoróżowe, białe. Wyglądają po prostu prześlicznie i już teraz wiem, że co roku będę miała trochę właśnie goździków brodatych. Są odporne, nic ich nie chwyta, myszy ich nie zjadają. No i takie fajne roślinki, a dodatkowo ładnie pachną. Teraz bardzo ładnie kwitną mi te żółte irysy. Nie wiem, jaka to odmiana, dostałam je od sąsiadki. No i właśnie przez lata rozmnożyły mi się w ogrodzie. Rozrastają się bardzo ładnie. Kiedyś rosły w innym miejscu, teraz je przesadziłam tutaj, dlatego że w tamtym miejscu poprzednim zrobiło się cieniście. A irysy, wiadomo, kochają słońce. I dzisiaj tak przejdziemy troszeczkę po moich rabatach. Nie po wszystkich, bo filmik byłby za długi, ale zaczniemy tutaj od tej rabaty, która jest w pobliżu mojej szkółki. Na tej rabacie teraz bardzo ładnie kwitną piwonie. I to jest moja piwonia śmierdziuszka. Ona była w zeszłym roku przesadzana, w zeszłym roku na jesieni. Nie myślałam, że w tym roku zakwitnie. No zakwitła bardzo ładnie, ale jest tak mniej więcej o połowę niższa i ma dużo mniejsze kwiaty. Tak mniej więcej też o połowę te kwiaty są mniejsze. No ale ważne, że kwitnie. I szczerze mówiąc, gdyby co roku była właśnie tak w takim kompaktowym wzroście, to chyba bym ją wolała. No ale ona jest wyższa. W przyszłym roku na pewno będzie już miała normalny wzrost. Wygląda bardzo ładnie. Nie pamiętam, jaka to jest odmiana. Pamiętam, że miała w nazwie Sunset, więc przypuszczam, że to jest Coral Sunset. Zapach nie jest zbyt śliczny, troszeczkę taki ścierkowaty, ale kwiaty ma przepiękne. Jeszcze właśnie jeżeli jest na stanowisku dłużej, wówczas te kwiaty są naprawdę olbrzymie. Tutaj jest naparstnica, która bardzo ładnie się rozrasta i też już niedługo będzie kwitła. Natomiast tutaj ten żółty irysek właśnie i goździki brodate. Tutaj jest taka kępa mieszana. Te są takie amarantowo-białe z białymi brzeżkami, takimi śliczne są. No i tutaj takie lekko fioletowawe, różowo-fioletowawe. Pięknie pachnące. Kwitnie piwonia, stara odmiana, którą dostałam od sąsiada, pamiętam. Podobną piwonię znalazłam na stronie chyba Bilskich i oni ją sprzedają jako piwonia dębówka. No ale tak jak mówię, nie jestem pewna, jaka to odmiana. Bordowa, bardzo ciemne kwiaty z takim lekko przeświecającym żółtym środkiem z pręcikami. Bardzo ładna odmiana, no i wcześniej kwitnie, więc rozciąga trochę ten sezon piwoniowy. Tutaj są liliowce, które jeszcze nie kwitną, będą kwitły dopiero po różach. I moja największa hortensja ładnie poodbijała po wiosennym cięciu.
i w tej chwili ma już takie mocne, żywo-zielone pędy. Tutaj jest malwa, samosiejka. W tym roku również będzie kwitła. Ona w ubiegłym roku też tutaj kwitła, ale zostawiłam ją, nie wyrywałam jej na jesieni i widzę, że ładnie mi odbiła. Ketmia syryjska, która też budzi się do życia. Miała mszycę i to sporo mszyc miała, więc musiałam ją opryskać na mszycę. Ale teraz już widzę, że te mszyce padły i będzie mogła rosnąć bez przeszkód. Zaczyna kwitnienie dereń kołsa i będzie kwitł przez około miesiąc. Przynajmniej w ubiegłych latach właśnie jego kwitnienie trwało mniej więcej miesiąc. Przez taki czas podsadki kwiatowe były widoczne. Kwitnie na biało. Są teraz piękne odmiany derenia, które kwitną na kolor taki lekko różowy. Derenia kołsa. Ja tam tych nie mam i chyba już nie będę kupować, bo po prostu mam tych roślin w ogródku całe mnóstwo i chyba byłoby już trochę za dużo tego. Po wiosennym cięciu bardzo ładnie odbija mi trzmielina oskrzydlona, odmiana Compactus. I z tego co widzę, po tym cięciu ma dużo większe liście. W ubiegłych latach te liście były mniejsze, a teraz te liście są takie. Naprawdę duże, jestem zaskoczona. W ubiegłych latach te listki były o takiej wielkości jak te na tych młodych gałązkach. Natomiast tutaj widzę, że te liście są o wiele większe. I ścięłam jej dosyć sporo, tak około 40 cm z wysokości. Wyrównałam ją na taką kulkę i teraz widzę, że ścięłam jeszcze za mało. Także na jesieni znów przytnę ją w zgrabną kulkę, żeby nie wyrastała zbyt duża. Przechodzimy do następnej rabaty. Tutaj jest rabata, na której jako roślina taka okrywowa jest bodziszek kantabryjski. Bardzo wdzięczna roślinka. Można ją łatwo opanować, więc naprawdę polecam jako roślinę okrywową. Bo nie wszystkie rośliny okrywowe da się w miarę łatwo ujarzmić. Natomiast bodziszek kantabryjski jest naprawdę łatwy do opanowania. I tutaj piękna piwonia Dutel, która dopiero w tym roku pięknie mi rośnie i bardzo obficie kwitnie. W ubiegłych latach ten bodziszek podchodził pod samą roślinę. Natomiast w poprzednim roku zrobiłam jej takie mniej więcej półmetrowe koło dookoła, bez bodziszka. Ten bodziszek wyplewiłam i to naprawdę pomogło tej roślinie się rozrastać. Teraz jest piękny bukiet z piwonii. Przepiękna odmiana. O kwiatach takich pojedynczych, ale z pięknie przekształconymi pręcikami w środku. Lekkie, ciemnoróżowe maźnięcia w jasnoróżowych kwiatach. Prześliczna jest i dopiero właśnie kiedy zrobiłam jej troszeczkę miejsca, ona złapała trochę oddechu, ta roślina teraz jest tak śliczna. Z daleka wygląda jak misternie ułożony bukiet. Polecam tę odmianę, jest śliczna. Tutaj obok rośnie różyczka. Też w ubiegłym roku zrobiłam jej trochę miejsca i też w tym roku wygląda o wiele, wiele ładniej. Nad piwonią Dutel kwitnie bezodtawski. W tej chwili już niektóre kwiatostany zaczynają przekwitać, ale całość jeszcze wygląda bardzo ładnie. No miałam w tym roku nie obcinać tych suchych kwiatostanów, ale chyba jednak się przejdę i przynajmniej te, które uda mi się dostać z ziemi takim długim sekatorem, to jednak poobcinam, bo te suche kwiatostany nie wyglądają zbyt ładnie. Przechodzę dalej.
Tutaj jest irys, odmiana Eleanor's Pride, błękitny, bardzo ładny, duże, piękne kwiaty, mocno pachnące. W sumie w całym ogrodzie pachnie irysem. Sporo kwiatów na łodyżkach, więc będzie kwitł dosyć długo. Tutaj jest róża Crown of Princess Margherita. Ona będzie kwitła na kolor morelowy. Biała piwonia, właściwie taka leciutko różowa. Miała to być odmiana Green Hallow. No niestety okazało się, że jest to biała, zwyczajna piwonia, ale też jest piękna. Wszystkie piwonie w momencie, kiedy kwitną, są naprawdę bardzo ładne. Tutaj są moje piwonie Barcella. Jeszcze nie kwitną, ale widzę, że jeden kwiatek już zaczyna się tutaj rozwijać i za kilka dni, bo one się szybko rozwijają, za 2-3 dni już zakwitnie. Ma niedużo pąków po tym moim przesadzaniu hardkorowym. Zbiera się właśnie do siebie, ale ładnie rośnie. Więc mam nadzieję, że już w przyszłym roku będzie kwitła obficiej. Tutaj jest powojnik bylinowy, który w tym roku wygląda bardzo ładnie. Ma sporo kwiatów i ma sporo jeszcze pąków. Ta kępka mi się już teraz ładnie rozrosła. To jest odmiana Blue Ribbons. Błękitne wstążeczki. No i rzeczywiście wygląda tak troszeczkę, jak gdyby ktoś powiązał wstążeczki na roślinie. Bardzo ładna odmiana. Obok powojnika rosną młode rośliny irysa syberyjskiego. To jest odmiana Pink Paraffit. O pełnych kwiatach. Na razie jeszcze pąki są zamknięte. I tam dalej jest rozplenica japońska. To jest akurat Little Bunny. A tutaj jest odmiana Hameln. W tej chwili mają podobną wielkość. No ale Hameln urośnie na troszeczkę większą. I mam nadzieję, że w tym roku mi ładnie zakwitnie, ponieważ nie jest zacieniona przez budleje. Moja laurowiśnia, której liście obmarzły w tym roku dosyć solidnie, zaczęła już wypuszczać młode liście i wygląda teraz już ładnie. Na którymś z poprzednich moich filmów, kiedy ją pokazywałam, no cała była w takim kolorze cynamonowym, ponieważ te liście obmarzły. Różyczka John Lang zaczyna kwitnąć, pąki są już duże i niedługo kwiaty się porozwijają. Tam dalej na rusztowaniu jest moja jeżyna bezkolcowa, która w tym momencie też bardzo ładnie kwitnie i pięknie zdobi teraz ogród. Tutaj irys i to jest irys gładki, odmiana Variegata. Też ma biało obrzeżone liście. Kwiatuszki ma dużo mniejsze, prawie nie pachną. No taka mniej ozdobna roślinka niż irys blady, odmiana Aureo Variegata, ale też jest ładny. No te listki są takie delikatniejsze. No tutaj wiadomo, wiosna, więc liście z narcyzów muszą w ogrodach być. Niedługo pozasychają i już będzie można zrobić porządek. Moja gruszka, którą prowadzę w formie palmety, w tym roku ją uformowałam. Zaczęła wypuszczać sporo młodych pędów. Tutaj na szczycie wypuściła, widzę, 3 takie dosyć silne pędy, więc te będą zostawione. Te 2 będą odgięte na boki, tylko muszą się jeszcze odrobinę wzmocnić, nie chcę ich wyłamać. Natomiast ten 3 pójdzie jeszcze trochę do góry i tam wyżej zrobię jeszcze jedno piętro i to będzie już ostatnie piętro w tej gruszy. Natomiast te pędy będę skracać tak mniej więcej na wysokość 4-5 listków, żeby tutaj zawiązały się krótkopędy z pąkami kwiatowymi. Ale to jeszcze nie teraz. Tutaj pod
Pod lilakiem ottawskim rośnie piwonia Shirley Temple. Jeszcze są to pąki. Chociaż już pierwszy kwiatek zaczyna się, widzę, rozwijać. Już zaczyna pokazywać swoje płatki, więc niedługo będzie kwitła. Ona ładnie rozciąga termin kwitnienia piwonii, ponieważ na jednym pędzie ma po kilka kwiatków. Mniej więcej po 3-4 kwiatki na jednym pędzie, więc te pąki mniejsze, one będą się rozwijać trochę później i w ten sposób kwitnienie będzie dłuższe. Bo na przykład tutaj rośnie ta piwonia Dutel, która w tej chwili pięknie wygląda, ale ona ma po jednym kwiatku na każdym pędzie, więc jak on przekwitnie, no to już roślina przekwita. Tutaj jest trzmielina oskrzydlona, którą prowadzę w takie wielopniowe drzewko w kształcie wazy i ona w tej chwili już wygląda bardzo ładnie. W zasadzie zaczyna uzyskiwać taki kształt, jaki chciałam, żeby miała. Jesienią przebarwia się na kolor mocno czerwony, dosyć silnie rosnący. Ona w tej chwili tutaj, tamta gałąź jest tak mniej więcej w tej chwili na wysokości, te listki na wysokości około 2,5 metra, więc będzie bardzo ładnie wyglądać. W momencie, kiedy te gałęzie, które w tej chwili próbuję uformować na takie pnie, będą grubsze, ta roślina będzie naprawdę ładnie wyglądać. Tak troszeczkę wschodnio, troszeczkę azjatycko. Rozwinął się bardzo ładnie kwiat mojej piwonii Coral East. To jest piwonia z sekcji Itoch. Przepiękne kolory, przepiękny kwiat. No i najważniejsze, że to jest to, co zamawiałam. Bo różnie z tym bywa. Czasem się coś zamówi i okazuje się, że to nie jest to, o czym marzyliśmy. A tutaj mi się udało. Jest naprawdę prześliczna. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Dziękuję za wspólny spacer po moim ogrodzie i żegnamy się przepiękną piwonią Dutel o bardzo ładnych kwiatach jasno-różowych z ciemno-różowymi płomyczkami w środku kwiatu. Prześliczna odmiana. Do zobaczenia.